Dzień dobry everyone. I'm very excited by this video by Sarmala YouTube channel. Sarmata? I just reacted to him, yes, my last video. This one is why are polls in the US different from those in Poland? And it's very interesting because I think it's true in Canada, but even more in America. When people from Europe or people from country like Poland relocate to North America, usually, especially if they are like a second or third generation of immigrant, right, where their parents came and then they were born mostly in America, they don't usually have nice things to say about their own country. So it's gonna be interesting to know if the polls in the U.S. are gonna have bad things to say about Poland or not, because that's my impression is that they go the people from Europe or from Asia, they go to America, and then the children after that they say, oh, my parent left Poland because it was poor, it was the war, and then they came to America for the American dream. And I feel like there's a lot of like, I don't know, bad intention, or I don't know if because they are ignorant or something, but I feel like it's not the reality. It's just that they come to America and then they learn the American way, and I don't know, it gives them the confidence to like say bad thing about where they come from. I see that a lot in Canada too, so I'm really curious to see what this guy is gonna say about this particular topic. Yes, so let's go. I'm really intrigued by that. Dlaczego Polonia w USA jest inna niż my? 9 milionów. Tylu Amerykanów deklaruje polskie korzenie. To więcej niż populacja Białorusi czy całego miasta Nowy Jork. Polacy stanowią szóstą największą grupę etniczną w USA. Jednak jest jeden haczyk. Z tych 9 milionów tylko 500 tysięcy rozmawia w domu. This is exactly what I said, is that because they are second or third generation, they don't even speak Polish, and they don't associate with Poland, and then they're gonna tell their friend that like their parent left Poland because of the Cold War, but they're not gonna, they don't know that right now Polish is doing so well in 2026 because a lot of them have never been back to Poland, you know, so. 91% mówi już tylko po angielsku, a ci, którzy jeszcze mówią w naszym języku, mówią w polszczyźnie swoich dziadków z angielskimi wstawkami. Bo Polonia w Ameryce często nie wie, jak wygląda dzisiejsza Polska. No bo skąd ma wiedzieć? Imigranci zabierają ze sobą obraz ojczyzny z momentu swojego wyjazdu i tak już im zostaje. Jeżeli ktoś wyjechał w latach 90., w jego głowie Polska to wciąż kraj, który dopiero raczkuje po komunizmie. This is what I just said. This is what I just said. And this is what their parent that left during the Cold War, they will tell their children, so their children is going to have a bad impression of Poland, even though they have never been to Poland. And because of their parent. And it's the same thing with Cuba. Immigrant from Cuba, immigrant from Venezuela, immigrant from a lot of country. And that's why after that you have like these people that vote for Donald Trump. It's because of that fear that it instilled that doesn't make any sense. I to nie dlatego, że ten ktoś jest głupi czy ma zamkniętą głowę. Po prostu tak działa emigracja. Zabierasz ze sobą pewien obraz ojczyzny i on już z tobą zostaje. Dzisiaj opowiem ci o Polonii w Ameryce, o tym jak powstawała i jak wygląda dzisiaj. Opowiem ci także o mieście, które w jedno pokolenie przeszło od 90% polskich mieszkańców do muzułmańskiej Rady Miejskiej. A na końcu omówię jedną niepokojącą prognozę mówiącą o tym, że Polonia w USA może niedługo zniknąć. Zapraszam. Ja jestem Sarmata i tworzę materiały o Polsce i Polakach. Jeżeli ten ci się spodoba, będę wdzięczny za łapkę w górę i podbicie, jeżeli oglądasz na telefonie. Dzięki. Początki amerykańskiej Polonii sięgają XIX wieku. Polakom pod zaborami żyje się źle, dlatego gdy tylko pojawia się taka możliwość, wypływają za ocean za chlebem. W latach 80. XIX wieku wyjeżdża prawie 100 tysięcy Polaków. Dekadę później drugie tyle. Szczyt fali migracji do USA przypada natomiast na początek XX wieku. Przed I wojną światową do Ameryki dociera łącznie około 2,5 miliona Polaków. 1/3 z nich potem wraca, jednak większość zostaje już na zawsze. Podróż przez Atlantyk statkiem parowym. Oh my god, is that a real picture? How many people are there? 8 days, third class ticket. Damn, you're gonna get seasick. So many people in a tight space. Było 8 dni. I wonder if there's been a lot of accident where the boat capsized, basically, and people die, because this doesn't look that safe from that picture. My god. Bilet w trzeciej klasie kosztował $30, czyli w przeliczeniu $1,000 in 2 days. Wow, this is expensive, especially during that time, right?
I know it's the inflation. You calculate the inflation, but still. Na obecne stawki $1000. Pasażerowie spali w drewnianych pryczach po 2 na 1 posłaniu w smrodzie i wilgoci. Na statku Kaiser Wilhelm w 1906 roku w jednym pomieszczeniu stłoczono 900 osób. Pod pokładami szalała cholera i tyfus, więc często ludzie wydawali swój majątek po to, żeby umrzeć gdzieś na środku oceanu. Taka mogła być cena amerykańskiego snu. Jednak gdy komuś udało się dopłynąć, zazwyczaj trafiał na Ellis Island w Nowym Jorku, potocznie zwaną Wyspą Łez. Przewinęło się przez nią łącznie ponad 12 milionów imigrantów. Dla Polaków procedury były wyjątkowo upokarzające. Polska gazeta z Cleveland donosiła, że urzędnicy zmuszali polskie kobiety do rozbierania się od pasa w górę na oczach wszystkich. Istniał też mit o tym, że urzędnicy zmuszali imigrantów do zmiany nazwiska po przypłynięciu, jednak nie jest to prawda. To sami imigranci często decydowali się na ten zabieg, żeby uniknąć dyskryminacji w pracy. Tak oto niektórzy Polacy zmieniali się z Kowalskiego na Kowala czy Wiśniewskiego na Wisnera. Gdzie Polacy trafiali po przejściu przez Ellis Island? Przede wszystkim kopalnie, stalownie, rzeźnie i fabryki w Chicago, Detroit, Pittsburgh i Buffalo. Wykonywali najcięższą robotę za najniższe stawki. You left your country to seek a better life, and any job that you can find, it's basically the hard job that Americans don't want to do. And this is true in Canada. When people from Mexico come during the summer, they try to get the strawberries or work in the field. They work 16 hours per day and they do the job that the Canadians don't want to do. And this is it. And at first, it's not going to be the American dream. And the parent that immigrate from Poland, they sacrifice basically their life so that their children can have a much better start in life due to being born in America. So they're going to go to school in America and they're going to have more opportunity than the first generation. It's where it's probably the hardest, but still. Górnik zarabiał wtedy około $30 miesięcznie, z czego znaczną część często wysyłał do Polski, samemu żyjąc w biedzie i dzieląc mieszkanie z kilkunastoma innymi mężczyznami. Tak wyglądały początki Polonii. Po II wojnie światowej przyszła kolejna fala, zupełnie inna. Około 600 000 Polaków znalazło się na zachodzie Europy, żołnierze, cywile czy więźniowie obozów. Spośród 260 000 Polaków walczących na froncie zachodnim około 100 000 nie wróciło już do komunistycznej Polski. Generał Anders został pozbawiony polskiego obywatelstwa i powiedział wprost: nikt nie wróci dobrowolnie do Polski pod obcym rządem. Łącznie do Stanów przybyło wtedy ponad 150 000 Polaków. Często byli to ludzie wykształceni i z silną świadomością narodową. Kiedy dotarli do Ameryki, natychmiast zobaczyli przepaść między sobą a starą Polonią. Postrzegali ją jako, cytuję, zamrożoną w czasie, nie widzącą świata ani Polski takimi, jakie naprawdę są, ale takimi, jakie kiedyś były. Zapamiętaj te słowa, bo będą motywem przewodnim tego odcinka. Potem przyszła fala solidarnościowa lat 80. W tej dekadzie do USA trafiło 97 000 Polaków, według oficjalnych danych. Nieoficjalnie trafiło nas tam wtedy znacznie więcej. Mechanizm był prosty i w sumie niezmienny do dziś. Wyjeżdżasz na wizie turystycznej i już nie wracasz. Tych ludzi nazywano wakacjuszami. Przyjechali niby na wakacje, a zostawali... I mean, these are the people that right now Trump is trying to find and deport, even though they have been there for 30 years, 40 years, and maybe even their children are born in America. They are also subject to being deported even though they are born in America. The whole immigration system is completely broken in America, where it used to be we're trying to deport the worst people, but now it's we're gonna find anyone who's illegal, like these people that left because they seek a better life. I think we need to be charitable and have empathy for people that try to go to another country and that have done nothing wrong for the last 30 years. We cannot just go to them when they are 60 years old and say, now you need to go back to Poland. I think this is cruel to me. This is not okay. I na całe lata albo i na zawsze. Szacunki mówią o 150 do 200 000 osób, które po prostu przekroczyły terminy swoich wiz. I jest ostatnia fala. Ta po 2004, kiedy to Polska weszła do Unii. Ale tu się dzieje coś ciekawego. Łącznie 2,5 miliona Polaków wyjeżdża za granicę, ale nie tylko do Ameryki. Również do Anglii, do Niemiec czy Irlandii. Ameryka nagle spada z 2. na 5. miejsce wśród kierunków emigracji. I'm surprised that it's not dropping to like 50th place. Why Polish people still want to go to America in 2026? Life is not going to be good for you guys there.
Poland is growing right now. I know you guys complain. In Poland, you guys like to complain in my comment section about immigration, right? But guys, if you don't like immigration, why do you want to go to America? They have more immigration than any other country on the planet. So you're not gonna like it there if your problem is we don't like that there's a lot of illegal immigrants. Don't go to America then and try to have a better life because you're gonna be surrounded by people that don't look like you. And if you don't like that, don't go there. And anyway. Powoli, stopniowo przestaje być mokrym snem Polaków. Jednak ci, którzy już tam trafiają, są młodsi, lepiej wykształceni i kiedy patrzą na starą Polonię, znowu widzą ludzi żyjących w Polsce, która skończyła się 50 albo 100 lat temu. I to zderzenie jest absolutnie fascynujące, ale o nim opowiem Ci za chwilę. Najpierw przyjrzyjmy się mapie Polonii w USA. A jeżeli Ty pracowałeś kiedyś w USA albo znasz kogoś, kto wyjechał tam na stałe, możesz podzielić się swoją historią w komentarzu. Bardzo chętnie ją przeczytam. Wróćmy do mapy i zacznijmy od stolicy Polonii w USA, czyli kultowego Chicago. W całej aglomeracji mieszka od stolicy The place top left, top right, here. I grew up not far from here. This is near New York, right, or something? I live on the other side of the sea here. If you go up and you go to the other side of the sea around here, this is where I grew up in Canada. Polonii w USA, czyli kultowego Chicago. W całej aglomeracji mieszka od 700 000 do ponad 1 000 000 osób polskiego pochodzenia. Często mówi się nawet, że Chicago to drugie po Warszawie największe polskie miasto na świecie. I w sumie coś w tym jest. Sercem polskiego Chicago był tak zwany Polish Triangle, skrzyżowanie Division, Milwaukee i Ashland. Tu stała siedziba Polish National Alliance, tu powstawały polskie gazety, tu działała każda ważna organizacja polonijna. I tu po dziś dzień stoi kościół świętego Stanisława Kostki, najważniejszy kościół polonijny w USA. Do jego parafii należało kiedyś ponad 40 000 osób. Dzisiaj odprawia się tam msze w języku polskim, ale także angielskim i hiszpańskim. Wraz z nadejściem fali solidarnościowej Polacy stopniowo przenosili się na północny zachód wzdłuż Milwaukee Avenue, aż do dzielnicy Avondale, którą zaczęto nazywać Jackowo. Polskie sklepy, polskie kościoły, znaczna część ulicznych banerów w języku polskim. W szczycie polskiej fali migracji ceny mieszkań rywalizowały tutaj z tymi w centrum Chicago. Jak to wygląda dzisiaj? Pustostany sięgają 40%. Polskie akcenty dalej można znaleźć, ale dzielnica stopniowo zmienia się z polskiej na hipsterską. Mimo to w 2023 gubernator Illinois podpisał ustawę nazywającą 15-milowy odcinek Milwaukee Avenue oficjalnym Polish American Heritage Corridor. Piękny gest. Nowy Jork. Greenpoint w Brooklynie. Niegdyś istne Polish Town. If you go to the US, if you have to go to any city, please go to New York City. Zoran Mandani is the mayor right now, and life is gonna get a lot better for people in New York. And New York has the best food in the world probably. So many different nationality. People are so kind there, honestly, because Canada is not far from New York. I can tell you I love New York. It's one of the best cities in the world to go, to find the best food, to find the best activities. And the mayor right now, Zoran Mandani, he is saving the city. Trust me, if you want to immigrate somewhere, go to New York. Trust me, this is the best. W początku lat 2000 nawet 80% mieszkańców było Polakami. Dzisiaj średni czynsz urósł do 4,5 tysiąca. This is true, but this is gonna change, guys. Mandani's gonna be there 8 years to save the city. It's the only thing that is missing in New York. It's to make the city more affordable. When this is gonna succeed, New York is gonna be way ahead of California and Florida. It's coming. Dolarów miesięcznie. Polacy przenieśli się do Queens. Dziś jest ich tu może 20%. Hamtramck w Michigan. Chyba najsmutniejsza historia demograficzna w historii całej Polonii. W latach 70. Polacy stanowili 90% tego miasta. Po polsku robiło się zakupy, modliło się, prowadzono obrady Rady Miejskiej. A dziś Polacy stanowią od 8 do 10%. W 2022 Hamtramck stał się pierwszym miastem w Stanach z całkowicie muzułmańską Radą Miejską. Od 90% do 8% w ciągu jednego pokolenia. Ale Polacy w Ameryce to nie tylko te 3 miasta. W Stanach Nowy Jork, Illinois, Michigan czy Pensylwania mieszka kilkaset tysięcy osób z polskim pochodzeniem.
Jeżeli chodzi o procent populacji, prym wiedzie Wisconsin, gdzie Polacy stanowią ponad 8% ludności. Są też perełki, o których mało kto słyszał. Wallington w New Jersey, gdzie ponad połowa mieszkańców deklaruje polskie This is the area, Northeast is the best area in America to live. korzenie. New Britain w In my Connecticut opinion, oficjalnie because it's close to Canada and things are working differently here. People are kinder. It's just the politic there also take care about people more than the rest of the country, if I'm being honest. So Little Poland, gdzie 70% sklepów na głównej ulicy jest polskich. Albo Buffalo, które Buffalo. wybrało już 4 polskich burmistrzów. I jest jeszcze Floryda, nowy raj dla Polonii na emeryturze. Mieszka tam już od 300 do 400 tysięcy Polaków, głównie emerytów, którzy przeprowadzili się z Chicago lub Nowego Jorku. Polonia jest wszędzie. Od wielkich jezior po Florydę, od Atlantyku po przedmieścia Chicago. Problem w tym, że z każdą dekadą jest jej mniej i że ta Polonia żyje w Polsce, która dawno przestała istnieć. I o tym Ci teraz opowiem. I tu dochodzimy do sedna tego odcinka. Naukowcy nazywają to różnie. Cultural lag, cultural fossilization czy immigrant time capsule. Ale najcelniej ujął to James Pula, autor książki Polish Americans. Stwierdził on, że restrykcyjne ustawy imigracyjne z lat 20. XX wieku odcięły Polonię od kulturowego nadążania za Polską. W efekcie obraz Polski w głowach Polonii stał się zamknięty, ograniczony do nieostrych wizji XIX-wiecznych wiosek, z których kiedyś wyjechali ich przodkowie. A potem przyszła zimna wojna i przez 45 lat ten obraz nie miał jak się zaktualizować. Jak to wygląda w praktyce? Zacznijmy od języka. Polonia często mówi tak zwanym pongliszem, mieszanką polskiego i angielskiego, gdzie polskie końcówki gramatyczne przyklejane są do angielskich słów. Uciekaj, fuck. I gotta move out. Hey, wskoczyłby mi do tego, hold on, this is very similar in Canada because I'm French Canadian, and when I speak French, I kind of slang between French and English together, and it's normal because when you're surrounded by people that speak English, right? You're gonna use some of their slang or some of their word, and you're gonna mix it with your own language. I don't think this means that it doesn't mean anything. It's just something that humans do when they are inside a different culture, right? Ale wyłączyć na chwilę. Ale język to drobiazg w porównaniu z wartościami. Religijność Polonii jest drastycznie wyższa niż współczesnej Polski. I to jest naprawdę ciekawe, bo powszechnie uważa się, że Polska jest krajem ultrakatolickim, ale dane Wow. mówią co innego. W Polsce w 2024 roku na niedzielną mszę chodziło 29%. That's not a lot, 30%. I thought it was gonna be like 80%. When I was young, I went sometime the Sunday and I wasn't even religious. Katolików. Spadek z 57% w 1982 roku. Wśród młodych Polaków między I grew up in the 90s. So the percentage in the 90s in Canada, it was maybe 40% of the young people, maybe? 18 a 29 rokiem życia tylko 9% pozytywnie ocenia Kościół. Wow. Tymczasem Polonia utrzymuje poziom religijności zbliżony do Polski lat 80., czyli do czasu, kiedy wyjechali ich rodzice. To właśnie jest mechanizm zamrożenia. Twoja tożsamość konserwuje się w momencie wyjazdu. Nie zrozum mnie źle. To, że Polonia jest bardziej wierząca, to absolutnie nic złego. Chcę ci po prostu pokazać, że się od nas różnią. W głowach dużej części Polonii Polska to wciąż kraj rolniczy, biedny, potrzebujący pomocy. Tymczasem realna Polska to 6. gospodarka Unii Europejskiej. I tu ważna rzecz. To nie jest fenomen wyłącznie Polaków. To wzorzec uniwersalny. Włoscy Amerykanie zachowali... Yeah, it's all of these people that immigrate to America from Poland, from Belarus, from Russia, from China, from Korea, from Thailand, from the 80s or the 90s. And then they have children in America, and their children have more children, grandchildren. They will have a vision of their country that is the vision that they had in the 80s or the 90s. So then the American will think that, oh my God, we are so great in America. Look at what the other country are for. In Poland, they live in the street. They are full of dirt, you know, or something like this. And it's the stereotype and the vision of the America being the greatest country and being above everyone. The immigrant are helping this perception stay true, especially the people that arrived from a while ago.
And I don't know if I want to call this ignorance, but I think immigrants have a very big role in America. And sometimes I wish that the immigrant, the first generation, and their children would do a better job at promoting their own culture without being like fully assimilated to the American way, you know? Kuchnie z południowych Włoch z roku 1900. Kubańczycy w Miami żyją w Kubie sprzed rewolucji. Irlandczycy w Ameryce są bardziej konserwatywni niż Irlandczycy w Irlandii. Każda diaspora zamraża się w momencie wyjazdu. Polacy tutaj nie różnią się od reszty świata. Jednak pomimo tego zamarznięcia pokolenia, które wyjechało, ich dzieci w tym zamrożeniu już nie tkwią i coraz mniej czują się Polakami. I dochodzimy do najtrudniejszego pytania. Czy to wszystko, o czym Ci dzisiaj opowiadam, przetrwa? Liczba domostw, w których na co dzień mówi się po polsku, regularnie spada. 69% ludzi deklarujących polskie korzenie ma mieszane pochodzenie. Kościoły się zamykają. Święty Wojciech w Chicago zamknięty po 142 latach. Kościół świętego Alberta w And this is an interesting topic because this is something that sometimes I will argue with you guys in the comment, right? You guys are going to say, well, if you come to Poland, you need to leave your culture behind. You need to become Polish. You need to speak Polish. You need to do this, do that. But then see, when Polish people go to America and they don't learn Polish, they learn only like English, and they don't go to the church has to stop, and they don't eat Polish food, etc. Then their culture overseas is disappearing. The Polish culture in America is disappearing. So it's not good, right? When you listen to him, you're like, ugh, this is not good, right? So why when people go to Polish, do you expect them to ignore their culture where they come from? You see how it make you feel what he's saying? I'm not even Polish, and it make me feel bad. So imagine how it should make you feel as a person who immigrates to another country, you know? Przejęty przez inną wspólnotę. Seminarium świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake zamknięte w 2022 po 147 latach. Profesor John Radziłowski, jeden z najważniejszych badaczy Polonii, powiedział wprost: narodowe polsko-amerykańskie organizacje całkowicie zanikły, a jakakolwiek żywotność, którą wciąż posiadają, istnieje głównie w lokalnych społecznościach. Dodał też coś innego. To, że w dzisiejszej Polsce na Polonię patrzy się My point is that if you go immigrate to another country, it's not a reason to completely assimilate 100% and forget where you're coming from. And if these Polish people go to America and end up forgetting where they come from, it's a dishonor. It's spitting on Polish history, spitting on where they come from. When you go to another country, you need to also share your culture, share where you're coming from. That's why when I see some Polish people in my comment mad at the immigrant, it's okay. People should have if they want to learn Polish, and that's okay. But they should not stop eating their own food from their own country that they like. They should open a restaurant. See if maybe Polish people will like food from Syria. Maybe Polish people will like food from Venezuela. Sharing your culture doesn't mean that you're not assimilating to the culture. It just means that somehow you keep your culture alive. And for Polish people in America, it's also important to keep and spread and share your culture with other country. And that's why I get so mad and passionate when people expect you to move to another country and completely assimilate and forget about where you're coming from. I don't think we should do that. We have only one planet. Each country has their own land, but that doesn't mean that you need to be close-minded to the rest of the world. I love Mexican food. I love Indian food. I don't just eat Thai food or Canadian food just because I'm Italian. I like to learn from plenty of country, and I accept everyone. And we should be more understanding that just because someone immigrates to your country, it doesn't mean that they are not trying to steal your country. You know, there's bad people. Just chase them out, you know, and keep the good one. And there's good people from every country.
instrumentalnie, jako na narzędzie do użycia, gdy jest wygodne i odstawienia, gdy nie jest. Co sądzisz o tej opinii? Daj znać w komentarzu. Waldemar Biniecki, redaktor Platformy Kurier Polski, stwierdził, że polska diaspora w Ameryce nigdy wcześniej nie doświadczyła takiego kryzysu jak obecnie. I wiesz co jest ciekawe? Już w latach 20. XX wieku ksiądz Lucjan Bujnowski Wow, this is beautiful. American Polish Cultural Center. Wow, this is beautiful with the trees. Beautiful picture. ostrzegał, cytuję: za kilka dekad, jeśli imigracja z Polski nie będzie utrzymana, polsko-amerykańskie życie zniknie, a my będziemy jak gałąź odcięta od pnia. To było 100 lat temu i miał rację. Ale no cóż, tak to działa. Jeżeli ktoś zdecydował się na stały wyjazd do innego kraju, musiał liczyć się z tym, że to nowy kraj będzie dla jego dzieci pierwszą ojczyzną. Ale jest też druga strona medalu. 33 miliony irlandzkich Amerykanów to dowód, że tożsamość może trwać nawet kilka pokoleń po utracie języka. Tożsamość oparta na tradycyjnym jedzeniu, świętom czy rodzinnym Yeah, but the difference is that, how do I say, Irish people are much closer to American because of the language, because of the understanding of speaking English like as their first language and speak English perfectly. To me, it's a little bit different when you compare Irish people to Polish people, or when you compare like a Korean, for example, with like people from the UK that immigrate to America. It's not the same thing because of language. It play a big role. utracie języka. Tożsamość oparta na tradycyjnym jedzeniu, świętom czy rodzinnym opowieściom. Jednak utrzymanie polskiej tożsamości wymaga chęci społeczności. Wymaga szkół dziennych, programów kulturalnych czy fundowanych wyjazdów do ojczyzny. To jest dokładnie to, czego Polonii brakuje. Irlandia aktywnie inwestuje w swoją What I mean is that it's much easier for Ireland to preserve their identity when they go to USA because they are not afraid of losing their identity. For them, it's really easy to keep it. They don't have to fight to keep their identity alive when they go to America. So it's different from someone from Poland, for example. Polska niestety o swojej Polonii zapomniała. Polonia to 9 milionów ludzi, którzy deklarują polskie korzenie. 79% z nich ma własny dom, wobec 65% średniej amerykańskiej. 43% ukończyło studia. Współzałożyciel Apple ma polskie korzenie. Martha Stewart jest 100% Polką. Brzeziński był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. Pułaski uratował życie George'a Washingtona i jest jedną z 8 osób w historii uhonorowanych honorowym obywatelstwem USA. Kościuszko zbudował West Point. To nie jest społeczność, która ma się czego wstydzić. Steve Wozniak, right? On the left. Wręcz przeciwnie, ale jednocześnie 91% z nich nie mówi już po polsku. Kościoły się zamykają, organizacje zanikają, a dzielnice gentryfikują. Obraz Polski w głowach Polonii często kończy się na XIX-wiecznej wsi albo PRL-u lat 80. Zamrożona tożsamość to nie wada Polonii. To uniwersalny mechanizm, który działa u każdego człowieka, który pamięta obraz swojej ojczyzny z momentu wyjazdu. Każda fala zabierała swoją Polskę i konserwowała ją jak w słoiku. Jednak powoli te słoiki się kończą. Za 50 lat od dziś, jeżeli nic się nie zmieni, Polonia zostanie tylko jako symbol. Z pierogami, I don't think it's a bad thing that Polish people don't want to immigrate to North America. To be honest, there's other countries that are much better and closer to home. If you're tired of Poland and you want to try something else, just come to Southeast Asia, honestly. Cost of living is lower, temperature is great all year long. Country like Vietnam, like the Philippines, like Thailand, they are very interesting. Or go to South America, go to Costa Rica. Costa Rica is amazing. Or I don't know, go to other country in Europe. Go try Greece. Go try Croatia. Go live in Dubrovnik. I don't know. Try something. You don't have to go to America if you're a hardworking person and you have ambition and things like this. You can try to travel and see other countries. You can work online. You can become a YouTuber. You can try. You don't need to stay, and you don't need to leave Poland just because you don't like Poland. You can love your country. You can love Poland. When I left Canada, I did not hate Canada. I just wanted to see the world. So if you go away from Poland, it doesn't have to be because Poland is not good. I want to go somewhere else. It can be I love my country, and I'm interested to go travel the world to see what's out there. And the more that you do that
that you see other country, the more that your vision of immigration, your vision of like the planet will change. You will become much more tolerant and acceptant of everyone. And your stereotype and discriminatory and racist behavior will change completely. The more that you see the world, it's like the more that you try different food, the more that you like a lot of food. People that are picky eater are often people that have not tried a lot of food, a lot of different culture. And me, 99% of what I try for food I like, because I have experimented a lot and I develop a taste. And that's how it works also for visiting other country, for example. I festiwalami czy dumą z polskiego nazwiska. Żywy organizm polonijny z polszczyzną na ulicach Jackowa czy mszami po polsku po prostu zniknie. Ale wiesz co? 33 miliony Amerykanów deklaruje irlandzkie korzenie. Prawie nikt z nich nie mówi po irlandzku, a mimo to tożsamość przetrwała. Może za 50 lat nikt nie będzie mówił po polsku na Milwaukee Avenue, ale 9 milionów ludzi... Again, it's because Irish people are not afraid of losing their identity. Polish, a while ago, were not even on the map. So the Polish identity, of course, they're going to be afraid to lose it. So it's really different because Irish is not at risk of getting invaded by Russia, or it's not at risk of something. Polish history is much more fragile, you know, especially like World War One, World War Two, etc. Dalej będzie pisać Polish w rubryce pochodzenie i dalej będzie jeść pierogi na święta, bo polskość to nie tylko język, to coś, co siedzi głębiej w każdym z nas. Jeżeli udało Ci się obejrzeć do końca, zostaw komentarz o treści. Sorry that it was quite a long video. Yeah, thank you for watching, everyone. If there's more video by this channel, I love this channel. Let me know in the comment below. Yes, my God, 31 minutes. Thank you for watching, everyone.